Witam serdecznie i zapraszam do obejrzenia kolejnego tutorialu. Opowiem w nim o pewnych ukrytych właściwościach klawisza Alt. Powołajmy sobie nowy dokument, format nie ma znaczenia. Ja wybrałam 140 na 210. W momencie pojawiania się nowego dokumentu otwiera nam się cała przestrzeń robocza, którą skomponowaliśmy i nazwaliśmy albo po swojemu, albo wykorzystaliśmy predefiniowane ustawienia InDesigna. Ja tutaj wykorzystuję moją przestrzeń, która zawiera odpowiednie panele potrzebne mi do pracy oraz zestaw narzędziowy. Również panel sterowania zawiera informacje takie, jakie chcemy. I teraz włączając literkę A, czyli pierwszą pozycję w panelu sterowania, mamy dostęp wtedy do kroju pisma, do odmian tego kroju, do stopnia pisma, do interlinii i do szeregu innych ustawień. To samo dzieje się w zakładce drugiej o stylowaniu akapitowym. Mamy tutaj wyrównania, mamy możliwość opracowania odległości, mamy możliwość wprowadzenia inicjałów, wyrównanie do linii bazowej i tak dalej. Włączmy najpierw pierwszą pozycję i rozszyfrujmy, co może zdziałać klawisz Alt. Jeśli ja kliknę klawiszem Alt na poszczególne parametry, które tutaj występują, to pojawi mi się specjalne okno dialogowe i ja już nie muszę tych opcji szukać w całym InDesignie, tylko są właśnie czynne pod klawiszem Alt. Spróbujmy kliknąć Alt i All Caps. Jeśli kliknę Alt i zaznaczę tę ikonkę, nic się nie dzieje. Jeśli kliknę Alt i zaznaczę ikonkę kapitalikową, wtedy pojawia mi się okno dialogowe, gdzie mogę ustawić odpowiednie parametry do kapitalików. Tutaj jest ustawione na 70%. Kapitaliki dobierajmy nie z panelu sterowania, tylko z funkcji Open Type All Small Caps, ponieważ to są dobrze zaprojektowane kapitaliki. Zaprojektował je autor kroju pisma. Te kapitaliki są sztuczne. Możemy używać z tych ikonek dwóch wersalików. Wersaliki wyglądają tak samo. Czy powołamy je ze stylu akapitowego, czy zaznaczymy tutaj, to jest to samo, czy wybierzemy z menu Type i Uppercase. Kliknijmy kolejną ikonkę Alt i ikonka, która jest odpowiedzialna za odniesienia górne. Też pojawi się okno preferencji i zaawansowane znaki i można tutaj poustawiać wielkość odniesień górnych, a jeśli klikniemy na ikonkę T ze znaczkiem 1 u dołu, wielkość odniesień dolnych. Czyli już nie musimy szukać nigdzie indziej, w żadnym miejscu InDesigna, tych właśnie opcji, możliwości zmiany czy formatowania tych właśnie elementów. Jeśli ja kliknę w kolejną opcję, czyli podkreślenie z klawiszem Alt, pokazuje się okno dialogowe tego właśnie podkreślenia i tutaj możemy wybierać opcje. Nie trzeba szukać w innych zakamarkach InDesigna, chociażby w tym miejscu. Mamy kolejną opcję, czyli przekreślenie i też możemy powybierać te opcje. Kolejne, jeśli ja kliknę Vertical Scale, nic się nie dzieje. Jeśli ja kliknę położenie linii bazowych, również się nic nie dzieje. W tym miejscu też nie i w tym miejscu też nie. Jeśli ja kliknę justowanie, czy jakiekolwiek inne parametry wyrównania z klawiszem Alt, nic się nie dzieje. Przejdźmy do kolejnej opcji panelu sterowania i tutaj możemy zobaczyć, jak się będą zachowywać te elementy. Po kliknięciu wszystkich ikonek odległościowych nic się nie dzieje z klawiszem Alt, natomiast jeśli ja kliknę w ikonkę, która jest potrzebna po to, by stworzyć inicjały, owszem, otwiera się okno dialogowe inicjałów i tutaj mogę już budować mój inicjał. Jak również
tę ikonkę, która mówi, przez ile liter ma przebiegać ten inicjał. Dlatego jest napisane A+. Klikając ikonkę wyrównania tekstu do linii bazowej, otwiera się okno dialogowe z preferencjami i od razu z siatkami. I tutaj możemy sobie ustawić naszą siatkę linii bazowej z odpowiednimi parametrami. Przejdźmy tu i jeśli ja kliknę z Altem tę ikonkę, również pojawi się ta sama opcja, to samo okno i też możliwość ustawienia linii bazowej. Także nasz klawisz Alt skrywa te możliwości, o których mówiłam. Nie trzeba wyszukiwać tych opcji gdzieś w InDesignie, tylko od razu mamy dostępne spod klawisza Alt, klikając odpowiednią ikonkę.